Dzień dobry, witam Was gorąco i serdecznie. Dzisiaj razem z Piotrem Ekoniezależnym. Witam bardzo serdecznie. I ja jako Marcin Zimon, kanał Dobry Projekt, będziemy Was zarażali pasją do tego, żeby generować i produkować sobie swoją własną energię, po to, żeby można było żyć i cieszyć się tym życiem takim bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze to jest możliwe, szczególnie w teorii. W praktyce różnie to bywa. Natomiast my na naszych kanałach udowadniamy, że teoria pokrywa się z praktyką i wielokrotnie udaje się nam dopiąć to i pokazywać już nawet nie tylko u nas, ale też również u naszych klientów, że da się żyć bez płacenia rachunku. Szczególnie tych za prąd, z tego względu, że one są ostatnio bardzo mocno popularne i propagowane w kwestii tego, że ponoć głowa boli, jak się ogląda. Też tak słyszałem właśnie. Generalnie sytuacja wygląda tak, że o ile jeszcze rok, 2 lata temu wiele osób mówiło, nie, magazyn energii, nie ma sensu, off-grid nigdy w życiu, tak wydaje się, że właśnie wchodzimy pod strzechy. I to na tyle prężnie, że średnio, przynajmniej w moim wypadku, nie wiem Marcin jak u Ciebie, ale zapytań tygodniowo jest kilkadziesiąt. Co pokazuje, że branża naprawdę bardzo, ale to bardzo prężnie się rozwija i idziemy w kierunku jednak pełnej niezależności energetycznej. I jeżeli ktoś nie chce być w całkowitym off-gridzie, to wybiera powiedzmy system hybrydowo-wyspowy i wtedy ten okres 9-10 miesięcy jest na samym słońcu i magazynie energii, a tylko ten okres zimowy, te 2-3 miesiące jest w tym układzie mieszanym hybrydowym, czyli troszkę tego, co daje nam fotowoltaika i reszta sieć. Jedna z ostatnich realizacji, którą robiłem, miałem okazję oczywiście zgrywać w kwestii pokazywania naszym widzom kwestię budowy trackera, zrobienia go i zainstalowania. Moją rozmówczynią i inwestorem w tej całej tutaj inwestycji, która była realizowana, była kobieta. I powiem Wam, że była zachwycona z tego względu, że dużo fajniej i lepiej okazuje się, że jest wydawać pieniądze na kiecki i na buty niż na prąd. Także przyznam się Wam, oczy jej się świeciły, bo ona była zachwycona tym, że od pierwszego dnia mogła zacząć korzystać z prądu, nie zastanawiając się nad tym, ile jej to nabije na licznik. Czyli okazuje się, że w momencie, kiedy założymy sobie instalację i kiedy postawimy na własne źródło energii i zadbamy o to, żebyśmy mieli pod pełną kontrolą zużycie tej energii, to okazuje się, że nagle to, co się dzieje w naszym domu, można byłoby określić istnym szaleństwem. Czyli porównanie tego do momentu przed założeniem, a po założeniu wygląda dokładnie w taki sposób, że po założeniu rozwiązań, które pozwolą Wam korzystać z własnego prądu, nagle okazuje się, że bez żadnych konsekwencji można korzystać z tego wszystkiego, co do tej pory w domu używaliście bardzo często okazjonalnie albo bardzo często zastanawialiście się, czy włączyć dane urządzenie na 5 minut, na godzinę, na 15, na 3 godziny, bo każdy już od razu czuł po kieszeni, że każda minuta, godzina korzystania choćby nawet, bo akurat tutaj mam przed oczami kwestię związaną z to urządzenie takie, które wilgoć odprowadza z powietrza. Jak to się nazywa? Szybko. No widzisz, na szybko nie przypomniałeś, jak potrzeba, to tak, to uciekło. Tak, chodzi o kwestię zbicia wilgoci, tak? Są takie urządzenia, ja mam na końcu języka, w każdym razie to jak ono się nazywa, ale chodzi o to, żeby wyciągnąć wilgoć z powietrza. Ja akurat dosłownie mam to przed oczami z tego względu, że tam, gdzie była zakładana instalacja u Kasi, ona właśnie mówiła, że ona bezkarnie może to urządzenie sobie włączyć w piwnicy i ono może chodzić non-stop całą dobę. Dlaczego? Bo po pierwsze, w sezonie wiosna, lato, jesień to są bezwzględnie okresy takie, w których całkowicie możemy być niezależni. Jeżeli chodzi o kwestię okresu zima, to w tym momencie mamy wyzwanie. Oczywiście Piotr i ja uwielbiamy wyzwania z tego względu, że od wielu lat jesteśmy w 100% w systemach off-gridowych. Natomiast nasi klienci i osoby, które też nas oglądają, odwiedzają nasz kanał, czyli kanał Dobry Projekt i kanał Ekoniezależny, oni obserwują i widzą też
innych inwestorów, którzy nawet jeżeli nie są w 100% off-grid, to już zaczynają zwracać uwagę na to, żeby uczyć się tego wszystkiego i pierwszy krok należy postawić moim zdaniem jak najszybciej. Ja też tak uważam, natomiast wiele osób to jest właśnie taki, jak Marcin mówi, to jest trochę taki strach, lęk przed nieznanym, przed czymś, czego nigdy nie robiliśmy. A co będzie, jak położę te baterie, postawię ten falownik, jak to nie będzie działało, jak będzie za mała moc, jak ten system się będzie wyłączał, jak będą problemy, kto mi to obsłuży, kto mi to zaserwisuje. To są takie typowe pytania i takie typowe obawy, natomiast ja myślę, że one są niczym nie podyktowane. Jakieś jeszcze 7, 8 lat temu, 10 lat temu wszyscy się bali fotowoltaiki. Jak ktoś miał panele postawione na gruncie czy na dachu, to był kimś dziwnym, prawda? To była jakaś osoba, która po co to założyła, nikt nie wie. Wydała ciężkie pieniądze, a i tak z tego nic nie ma. Tak było twierdzone. Dzisiaj no można policzyć na palcach jednej ręki te dachy, na których nie ma fotowoltaiki. W związku z czym popatrzmy teraz na to przez ten pryzmat. To samo czeka branżę magazynów energii. Tak, dobry pomysł, żeby sobie usiąść faktycznie. I teraz tak. Magazyn energii, tak Marcin powiedział, no może być, pracować w hybrydzie, może pracować w off-gridzie. Jeżeli chodzi o off-grid, to mamy w zasadzie takie dwa rodzaje tego off-gridu. Ja bym powiedział, że jeden to jest off-grid z wyboru, a drugi to jest off-grid wymuszony. I teraz, co się rozumie przez off-grid generalnie? Niekoniecznie jest to sytuacja, w której po prostu nie ma tej sieci. Bo jeżeli faktycznie nie ma przewodów w ziemi, nie ma słupów w okolicy, mieszkamy w środku dżungli, tak jak tutaj Marcin na przykład. Oczywiście, że możemy to doprowadzić, to przyłącze zrobić, ale koszty wykonania tego przyłącza no, mogą być wyższe niż zainwestowanie w magazyn energii i we własne źródło zasilania. W związku z tym jest to taki, powiedzmy, off-grid, który no, po prostu nie ma wyjścia, prawda? No, musimy coś mieć, żeby mieć energię, więc po prostu musimy go zainstalować. Natomiast jeżeli mamy możliwości podłączenia się do sieci, ale tego nie robimy lub jesteśmy do niej podłączeni, ale chcemy zaoszczędzić, no to wtedy możemy mieć off-grid z wyboru. Tu Pan ma pytanie jakieś, tak? Czy nie? Tak? To powiem w ten sposób. Jeżeli mamy coś takiego, jak najbardziej warto również rozważyć przejście na zasilanie awaryjne i w tym momencie tak naprawdę dopiero dowiadujemy się, ile energii zużywamy, na co, w jakich godzinach. Mamy to precyzyjnie opomiarowane. Już nie musimy się martwić tym, że przyjdzie nam jakiś dziwny rachunek, że nam zakład energetyczny naliczy jakieś dziwne koszty, nie wiadomo zupełnie skąd, że okaże się nagle, że liczyliśmy, że powinniśmy zapłacić rachunek na przykład 300 zł za energię, a to przychodzi 800. Dlaczego? No nikt nie wie, no tak wyszło. Jakieś dziwne przewidywania, prawda? Jakiś dziwny pobór wyszedł na tym liczniku, ktoś coś oddał, ktoś coś pobrał, nic nie wiemy. Jeżeli to jest na korzyść zakładu, to zawsze zakład powie, no tyle zostało pobrane. Jakby było to przypadkiem na niekorzyść zakładu, to wtedy zakład stwierdzi, że licznik nie jest tym miejscem, które mierzy energię. Po prostu tak jest. Więc zawsze zrobi tak, żeby pieniądze od swojego abonenta wyciągnąć. Dlatego jeżeli przejdziemy na off-grid, na własne zasilanie, na własny prąd, nie będziemy mieć tego problemu. Dokładnie wtedy wiemy, mamy statystyki, mamy wykresy. Wiemy, o której godzinie ile energii zostało zużyte. Jeżeli teraz połączymy ten cały system z obecnie taryfami dynamicznymi, które tak naprawdę są dostępne powiedzmy od 1,5 miesiąca w Polsce, nie wszędzie oczywiście, bo nie wszędzie zakład ma możliwości, nie wszędzie został licznik wymieniony na tak zwany inteligentny, czyli ze zdalnym odczytem. Natomiast tam, gdzie są takie możliwości, jak najbardziej możemy z takiej taryfy skorzystać. I wtedy obowiązują nas już nie stawki gwarantowane, takie jak w tych taryfach G lub C, ale stawki stricte z giełdy energii. I wtedy, jeżeli system jest połączony z tą giełdą, to wiemy, kiedy energia jest na rynku tania, kiedy jest droga. W związku z czym wiemy, system automatycznie wie, kiedy należy ładować magazyn energii, a kiedy tą energię na przykład do sieci oddawać. Przez co możemy ją bardzo optymalnie gospodarować.
Ja może powiem, żeby Marcin coś tutaj jeszcze dopowiedział w tym temacie, bo ja się chciałem przejść do kwestii firm, ale nie chcę za długo, żeby też nie siedział i się tutaj nie nudził. Ja za każdym razem, jak siedzę obok i nie mówię, to słucham. Z tego względu, że Okej. bardzo mądrze mówisz i ja zawsze, będąc obok, też mogę się czegoś ciekawego dowiedzieć, nauczyć. Nie wiem, czy zauważyłeś, natomiast mnie bardzo często pytają ludzie, czy to jest legalne, czy można, czy to jest dopuszczalne, że można być i żyć na własnym prądzie. I jedną z takich anegdot, którą mówię i powtarzam bardzo często i bardzo chętnie, to jest kwestia tego rodzaju, że to proszę spróbować nie płacić za prąd. Co będzie? No odetną Państwu ten licznik, nikt z Państwem nie będzie dyskutował, po prostu przyjdą i odetną po to, żebyście jak gdyby już nie mieli tego prądu z sieci. No i wtedy macie święty spokój, bo wtedy jak będziecie już w off-gridzie, to nawet z tą siecią nie jesteście połączeni i w zupełności okazuje się, że tak też można. Natomiast tak całkiem serio, to przecież jeśli nawet pada pytanie, czy tak można, czy jest dopuszczalne żyć na własnym prądzie, to znaczy, że my zostaliśmy tak nauczeni i tak wychowani w kulturze płacenia, że jesteśmy bardzo często drugim, trzecim, czwartym, a nawet może i piątym pokoleniem, które dobrowolnie chodzi i oddaje pieniądze do państwa, tylko dlatego, że ktoś kiedyś, 5 pokoleń temu, powiesił licznik. Do dnia dzisiejszego przez rodzice, my, rodzice, ich rodzice, tak, albo Tak. często jeszcze ich rodzice, okazuje się, że mieli ten licznik i płacili za ten prąd. I my na dzień dzisiejszy nie dowierzamy, że nie ma takiej możliwości. Dawniej to było tak, że przychodziła babcia i mówiła, że musi zapłacić rachunek za światło. A, tak, tak. To tak wyglądało. To nie był prąd, tylko rachunek za światło. Tak, faktycznie. I teraz jeszcze proszę zwrócić kolejną, jak gdyby na kolejną rzecz uwagę. To jest kwestia związana z tym, że jesteśmy w pewien sposób legalnie opodatkowani przez państwo w kwestii dostarczania nam energii elektrycznej. I cała sytuacja na rynku i to wszystko, co się dzieje, doprowadziły do sytuacji, w której Europa i cały świat oraz te nowinki technologiczne przyspieszyły i wymusiły system, który pozwala żyć na własnym prądzie i własnej energii. I z jednej strony system został wymuszony, a z drugiej strony akurat my wyjątkowo jesteśmy w takim państwie, gdzie mamy bardzo dużo osób mądrych, przedsiębiorczych. Jesteśmy nauczeni z powodu naszej pozycji tutaj na arenie całego świata, takiej geopolitycznej, bo jesteśmy między dwoma państwami, które z reguły bardzo chętnie kładły sobie rękę Tak. na nas tutaj, tak? I chętnie nas dociążały. W związku z tym my wypracowaliśmy w sobie taki gen przedsiębiorczości i takiej szybkości reagowania. My potrafiliśmy zawsze, za każdym razem odnaleźć się i potrafiliśmy wszystko przełożyć na swoją korzyść. I niewątpliwie ja uważam, że temat off-gridu jest między innymi taką, nie wiem, czy słowo luka będzie pasowała, ale ja bym to wykorzystał dosłownie w taki sposób. Luka jak luka. Być może bardziej bym powiedział, że typowo Polak jest kombinatorem. Ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Tylko po prostu system, który jest, zmusił Polaków do tego, żeby działać tak, a nie inaczej. I przez to, że były takie, a nie inne uwarunkowania, to po prostu się wykształciło w nas coś takiego, że zawsze próbujemy działać na własną rękę lepiej, próbujemy sobie poprawić jakby nasz status, a nie tak, niekoniecznie tak po prostu brniemy w jedno i w to samo w taki sposób zaślepiony, bo ktoś powiedział, bo ktoś kazał. I tu jeszcze dopowiem tak krótko tylko, bo to nawiązałeś, Marcinie, do tego, że nie musimy mieć energii, ale często się pojawiają pytania też od wielu osób, czy potencjalnych inwestorów. Buduję dom. Czy mam zamiar budować dom? No i teraz w tym pozwoleniu na budowę, czy w tym jak występuję o tą decyzję, to ja muszę mieć tutaj przyłącze. No i właśnie to jest największy jakby błąd w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Prawo budowlane zobowiązuje do tego, żeby były wydane warunki od gestorów sieci, czyli od gazociągów, od wodociągów, od energetyki, od ciepłociągów i tak dalej. Jeżeli warunki mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, czyli możemy mieć
mieć możliwość podłączenia się do tej istniejącej infrastruktury lub jej nie mieć. Jak nie mamy żadnego problemu, nie ma, no bo jej po prostu nie ma, ona nie istnieje. Ale jak istnieje, to nikt absolutnie nie może Państwa zmusić do tego, żeby korzystać z tych zasobów. Jeżeli macie Państwo możliwość wywiercenia sobie własnej studni głębinowej, to macie własną wodę. I za którą nie płacicie. Jeśli macie możliwość zainstalowania sobie fotowoltaiki i magazynu energii, macie własny prąd. I nikt Was nie może zmusić do tego, żebyście korzystali z zasobów jakiegoś giganta lokalnego, czy no w Polsce wiemy, że mamy tych dostawców chyba 4 czy 5 takich największych. Także wcale nie musimy z nich korzystać, mimo że oni muszą warunki wydać, czy się da, czy się nie da do nich podłączyć. Także pozwolenie na budowę otrzymacie bez względu na to, czy się podłączycie do sieci, czy się do niej nie podłączycie. Bodajże w latach 50. był taki moment, w którym stwierdzono, że Polska jest takim bardzo, czy tam 60., że Polska jest takim bardzo cywilizowanym krajem, że tutaj musi być prąd. Jak gdyby, to znaczy, że każde gospodarstwo domowe w czasie wydawania tych warunków o zabudowę, o ten i tak dalej, musi mieć, że państwo musi dostarczyć tym mądrym naszym Polakom tą sieć, musi być taki dom podłączony i wtedy, że wszystko jest ok, czyli nie może być domów niepodłączonych. Dokładnie, dokładnie. Na dzień dzisiejszy okazuje się, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten dom miał tą energię i ten prąd, ale przecież on może mieć z własnego źródła i z własnego magazynu. Co nie jest zabronione. A jeżeli wiemy doskonale o tym, my szczególnie Polacy wiemy o tym doskonale, że jak coś nie jest zabronione, to znaczy, że można to robić. I nam tego 2 razy nie trzeba mówić. Niezabronione znaczy dozwolone, działamy i lecimy z tym tematem. Temat off-gridu jest wyjątkowo wdzięczny i w tej chwili jest w takim momencie, w którym powoli już z dnia na dzień coraz więcej osób o nim przynajmniej słyszało. Dzięki wieloletniej pracy w zakresie propagowania poprzez Piotra i moją osobę możemy spokojnie powiedzieć, że ta świadomość społeczeństwa rośnie. Dla mnie i dla Piotra jest to swego rodzaju konik, którym lubimy się zajmować, o którym lubimy rozmawiać godzinami i zastanawiać się, w jaki sposób coś zrobić, żeby można było to zrobić lepiej, żeby to było bardziej skuteczne. Jednocześnie też to w bardzo dużym stopniu podnosi świadomość użytkowników sieci, tak? Użytkowników tych naszych wewnętrznych sieci, które bardzo często razem z Piotrem tworzymy u Was, jako u inwestorów. Czy ktoś z Państwa, ręka do góry, jest na etapie albo zamierza się budować? Albo gdzieś myśli, no właśnie, bo to jest tak, że bardzo często na tych naszych spotkaniach jest tak, że gro osób z widowni to są osoby, które są w trakcie, przed i planują. To teraz myślę, że warto by było powiedzieć chociaż parę słów, kilka zdań na temat tego, na co powinniście zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa jest taka, że tą samą drogę można przebyć różnymi środkami lokomocji. Ja to chcę specjalnie porównać analogicznie do instalacji fotowoltaicznych i do systemów, które można montować, czyli systemów off-gridowych. Możemy udać się do sklepu po bułki, ale ja bym dom jednorodzinny dokładnie do tego porównał, z tego względu, że jeżeli będziemy mówili o firmie i o fabryce, to bardziej bym mówił o tym, że należałoby jechać czymś innym i nie po bułki, ale powiedzmy, żeby montować albo budować całą piekarnię. Ale Dokładnie. w przypadku domu jednorodzinnego to tak naprawdę my mówimy o drobnych, o bułkach, tak? Czyli mówimy o tym niewielkim, niedużym zużyciu. I teraz pytanie jest takie, czy ktoś z Państwa pojedzie do tego sklepu rowerem, samochodem, samolotem, czy może ciągnikiem siodłowym? Przecież sami Państwo decydujecie się. I wydaje mi się, że najrozsądniej jest podejść do tego w ten sposób. Przecież nie potrzeba nie wiadomo czego, tak? Nie musicie samolotem lecieć po te bułki, nie potrzebujecie nie wiadomo jakiego sprzętu. Ten sprzęt jest łatwy, prosty i stosunkowo jasny w kwestii zrozumienia go. Dlatego można po pierwsze odrobić lekcje, dowiedzieć się, wejść na nasze media społecznościowe i sprawić sobie to wszystko i dostosować do swoich własnych potrzeb urządzenia, które chcielibyście mieć tam zamontowane. Natomiast jedna z podstawowych rzeczy, być może nawet jedyna, którą powinniście dzisiaj tutaj zapamiętać, apeluję tutaj specjalnie, mówię do osób, które są przed inwestycją albo w trakcie, zwróćcie uwagę na to, żeby ten wasz dom potrzebował mało energii. I na to postawcie. Dlaczego? Ponieważ zawsze, za każdym razem będziecie wygrani. To znaczy, wystarczy Wam przysłowiowo nogi, żeby dojść do tego sklepu po tą bułkę. Natomiast jeśli źle zaprojektujecie dom i on będzie źle wykonany,
to w tym momencie trzeba będzie po te bułki latać samolotem, co będzie ekonomicznie nieuzasadnione. I z tego powodu warto zwrócić na etapie projektowania i nawet jeżeli mielibyście z tego powodu przesunąć inwestycje o tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku albo nawet 2 lata, to gwarantuję Wam, że każdy tydzień przedłużenia inwestycji spowoduje to, że będziecie z niej bardziej zadowoleni. I udział w tego typu prelekcjach, spotkaniach jak dzisiaj uważam za kluczem do tego, żebyście zrobili sobie mądry dom uszyty na Waszą własną miarę. Przede wszystkim dom z dobrych komponentów. Bo pamiętajcie Państwo, że tak naprawdę to, co na początku będzie tanie, czy relatywnie tanie, to niestety podczas eksploatacji, a taką planujemy na ogół na 40, 50, 70 lat, może i dłużej, będzie kosztować sporo pieniędzy. Natomiast jeżeli zainwestujemy w dobre rozwiązania, systemy profesjonalne, wysokiej klasy, to oczywiście na początku wydacie więcej pieniędzy, ale później ta eksploatacja będzie tania albo wręcz bezpłatna, bezobsługowa, co będzie niesamowitą wygodą. Myśmy o tym wczoraj mówili, że właśnie dzisiaj jesteście, powiedzmy, większość z Państwa jest w wieku produkcyjnym, prawda? Czyli jakieś dobra wytwarzacie, usługi świadczycie i tak dalej. I dzisiaj jeszcze nie myślicie kategoriami, co będzie za 20 czy za 30 lat. Dzisiaj macie siłę postawić sobie kocioł zasypowy i ładować do niego ekogroszek. Ale za 30 lat, jak będziecie na emeryturze, możecie nie mieć siły. I wtedy będzie problem. Natomiast jeśli będziecie mieć system zautomatyzowany, bezobsługowy, to nawet jeżeli jakaś usterka drobna w tym wystąpi, to wymiana jakiejś jednej jednostki, jednego elementu nie stanowi problemu. System dalej działa. I to jest właśnie tak zwany CAPEX versus OPEX, czyli koszty początkowe versus koszty eksploatacyjne. Jak pierwsze jest drogie, drugie jest tanie i odwrotnie. Natomiast chciałbym jeszcze nawiązać też do takiej sytuacji, bo mówimy cały czas o gospodarstwach domowych, ale często się pojawiają pytania, a co w przedsiębiorstwach? Mam rachunki za energię, płacę miesięcznie 1000, 2, 3, niektórzy płacą kilkanaście tysięcy za energię, większe przedsiębiorstwa. I co wtedy? Okazuje się, że na rachunkach za energię bardzo dużym kosztem jest energia bierna. Kolejnym bardzo dużym kosztem są opłaty za przekroczenie mocy umownej, co nierzadko ma miejsce, bo na przykład jakieś przedsiębiorstwo ma przydział 30 kW, no ale gdzieś tam wykorzystuje 33, 35 chwilowo. Zakład to widzi na liczniku i odpowiednio nalicza opłatę dodatkową, która często oscyluje w okolicach kilku tysięcy złotych. W skali oczywiście roku, prawda? Moc bierna potrafi kosztować drugie tyle, co moc czynna. Zależy oczywiście, ile jej generujemy, ale większość źródeł indukcyjnych, również falowniki fotowoltaiczne, silniki dużej mocy, oświetlenie LEDowe i tak dalej, generuje właśnie moc bierną indukcyjną. Silniki dużej mocy, zwłaszcza przy rozruchu, jeżeli nie mają soft startu, nie mają falowników, generują moc bierną pojemnościową. To wszystko jest sumowane i za to wszystko musicie zapłacić. Jeżeli macie magazyn energii, to jesteście w stanie przez większość czasu, przez większość dnia być tylko na słońcu i właśnie na akumulatorach, korzystać z tych zasobów, nie macie problemu z przekroczeniem mocy, nie macie problemu z mocą bierną, to wszystko jest niwelowane. Te potencjalne straty, po prostu więcej wychodzi energii z baterii na przykład, ale nie zauważacie tego. Tej energii do sieci nie oddajecie, nie pobieracie, nie macie opłat. To jest niezwykle istotne w planowaniu jakby oszczędności na rachunkach. I możecie mi wierzyć albo nie, ale zrobiliśmy wiele inwestycji w wielu przedsiębiorstwach, gdzie rachunki miesięczne oscylowały w okolicach 20-25 tysięcy i spadły do 2-3 tysięcy złotych. Oczywiście inwestycja była na przykład 500 000, 800 000, 1 000 000 złotych. Ale to spowodowało, że firma, która płaci rachunki miesięcznie po 25 tysięcy, no to łatwo policzyć, że mamy 300 tysięcy rocznie. No to jak ktoś wyda na inwestycję 1 000 000 złotych, to ona mu się w 3 lata zamyka. A funkcjonuje 20 lat. Minimum. No to bilans jest prosty. Czy są jakieś sposoby ograniczenia mocy biernej bez baterii?
Tak, można moc bierną ograniczać, na przykład poprzez zastosowanie kompensatora mocy biernej. To jest jeden ze sposobów takich uniwersalnych. Dużo przedsiębiorstw ma taki kompensator. Natomiast jak najbardziej po prostu, jeżeli stosujemy kondensatory, w tym momencie po prostu tą moc bierną niwelujemy lub mocno ograniczamy. Natomiast system wyspowy oczywiście załatwia ten temat całkowicie. Coraz większe przedsiębiorstwa i coraz więcej przedsiębiorców skłania się w stronę tego, żeby zainwestować swoje środki w rozwiązania, które pozwolą im po pierwsze oszczędzić energię, to jest raz, ale dwa, nie budować własnych trafo. A dlaczego? Ponieważ ja na jednej z ostatnich rozmów, na których byłem z firmą, z przedsiębiorcą, okazuje się, że po prostu oni są zmuszeni i bardzo często, to znaczy jakby z mojego punktu widzenia, dla mnie jako klient są o tyle łatwym i prostym do obsłużenia podmiotem, ponieważ on do mnie mówi i przedstawia to na zasadzie takiej, że on potrzebuje zrobić to trafo tylko i wyłącznie po to, żeby przez pół godziny pobierać dużo większą energię i przyłącze mieć dużo większe niż to, co w tej chwili ma postawione u siebie przed swoim zakładem, przed swoją firmą. Dlaczego? Ponieważ jego linia produkcyjna działa w taki, a nie inny sposób, że on po prostu potrzebuje tą większą moc tylko przez ograniczony okres czasu. Czyli to nie jest kwestia pracy non-stop 24 godziny na dobę, co w przypadku budowania rozwiązań, magazynowania, przetwarzania energii jest stosunkowo łatwe, proste i wbrew pozorom bardzo tanie. To działa mniej więcej tak. Jeżeli ktoś z Państwa jest przedsiębiorcą, to zapewne wiecie, że do 40 kW przydział mocy nie płaci się dodatkowo opłat za moc. Jeżeli mamy przyłącze większej mocy jak 40, zakład sobie żąda dodatkowo opłaty właśnie za moc powyżej tych 40 kW. I teraz Grofilm działa tak, ma przyłącza na przykład 100 kW. No i teraz co tu zrobić? Chcieliby zrezygnować z tych opłat mocowych, z tych przekroczeń i tak dalej, no ale nie bardzo mogą, bo mają takie zapotrzebowanie, tak jak Marcin powiedział. To może być godzina w ciągu dnia, ale ona jest. I tylko z powodu tej jednej godziny w ciągu dnia oni muszą utrzymywać dodatkowe 60 kW przyłącza i płacić za to bajońskie kwoty. Jeżeli teraz postawimy magazyn energii, to możemy zejść z mocą przyłącza do 40 kW. A to, czego nam brakuje, zapewni nam właśnie akumulator plus ewentualnie fotowoltaika. Dobije nam tą moc, te 40 z sieci, plus to, co chcemy. Tylko oczywiście musi być odpowiednio dopasowany do wymogów, do obciążeń, do tego, co chcemy osiągnąć. Ale można sobie zrobić system dowolnej mocy i dodatkowo zejść właśnie z kosztów, których żąda od nas zakład energetyczny. Gwarantuję Państwu, że w momencie, kiedy założycie sobie u siebie swoją własną instalację, tak samo jak to często robią przedsiębiorcy, to jest to pierwszy krok, który wprowadza kogoś na ścieżkę, z której nigdy nie będzie chciał zejść. Jeżeli ktoś zobaczy, że nie musi płacić wtedy, kiedy tego prądu potrzebuje najwięcej i kiedy już z tego tytułu mu się generują bardzo duże oszczędności, to jest moment, w którym jak kiedyś w tej bajce takiej zaczarowany ołówek podskakuje taki ping-pong na głowy i w pewnym momencie ten dzieciak robi takie wow, po prostu. Eureka, tak, dokładnie. Odkrył coś, czego do tej pory właściwie nie wiedział i nigdy wcześniej jak gdyby nie zdawał sobie sprawy z tego, że może się to okazać po pierwsze takie łatwe, proste i mało z tym jeszcze wszystkim bardzo osiągalne, legalne, zgodne z prawem i ułatwiające po prostu niewydawanie tych pieniędzy, a dla każdego przedsiębiorcy każda złotówka, każdy 1000, każde 100 zł, każde 100 000 jest bardzo istotne w kwestii tego, że on chciałby dalej te pieniądze inwestować. Dokładnie tak to właśnie wygląda. Teraz zwróćcie Państwo jeszcze uwagę. Jakiś czas temu, mniej więcej 3 lata temu, w prawie budowlanym mieliśmy wpisane, że możemy montować instalacje fotowoltaiczne bez pozwolenia, bez zgłoszenia o mocy do 40 kW. I to przez długi czas się utrzymywało. Mniej więcej 2 lata temu zostało to zmienione i ta moc została zwiększona do 50 kW. A w zeszłym roku, w grudniu, była kolejna nowelizacja ustawy i ta wartość otrzymała jedynkę z przodu. Na chwilę obecną możemy montować instalacje o mocy do 150 kW pików bez pozwolenia i bez zgłoszenia, przy czym
Do sieci możemy oddawać wtedy tylko 50 kW maksymalnie. Taki jest warunek, chyba że robimy oczywiście pełną instalację na własnym trafo lub uzgodnioną z zakładem energetycznym, wtedy nie ma tego problemu. Ale jako mikroinstalacja 50 oddajemy, do 150 możemy zbudować i wtedy 100 mamy na własne potrzeby. Co robimy z tą setką? Ano, ona jest w autokonsumpcji, ona jest w magazynie energii, ona stanowi nasz bufor, nasze źródło do wykorzystania w dowolnym momencie i z dowolną mocą. Czy czujesz 150 kWp i mówimy tutaj o małych mikroinstalacjach? Jeżeli ktoś ma dom i ma instalację 150 kWp, to tak naprawdę okazuje się, że on prawie w ogóle wręcz nawet nie musiałby mieć magazynu energii z tego względu, że ilość tej energii produkowana na bieżąco jest w stanie w zupełności wystarczyć na obsługę takiego domu. Oczywiście w ciągu dnia. Wiadomo, że latem, jesienią, wiosną ten dzień jest dłuższy, natomiast w zimie krótszy. W związku z tym wymusza to kwestię związaną z instalowaniem magazynów energii. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to mikroinstalacja do 150 kWp daje ogromne możliwości, ponieważ pozwala Państwu nie tylko zasilać swój własny dom, ale pozwala szerokim łukiem omijać stacje benzynowe. A no to jest zupełnie inny temat, dlatego że jeżeli ktoś już inwestuje w rozwiązania o takich mocach i w duże magazyny energii, to na ogół jest to osoba, która myśli również o elektromobilności. I w tym momencie okazuje się, że kupując samochód elektryczny, czy flotę samochodów elektrycznych, bo takie przedsiębiorstwa już są w Polsce, które mają same auta elektryczne, inwestycja w magazyn i w fotowoltaikę zwraca się z nawiązką i to o wiele, wiele szybciej. Jednak to jeżdżenie na stację pochłania czas. Oczywiście jest to czas krótszy niż ładowanie samochodu, ale z drugiej strony te auta często, gęsto przez większość dnia stoją. Czasami trzeba nimi wyjechać w firmie, ale stoją pod firmą, mogą się wtedy ładować. Jeżeli ktoś wraca do domu po pracy samochodem czy służbowym, czy prywatnym, elektrycznym, również może go ładować z własnej instalacji fotowoltaicznej, z własnego magazynu. Wracamy o godzinie 17, 18, wtedy już może jest niewiele słońca poza latem, prawda? W okresie jesiennym, to już o godzinie 20 jest ciemno. Ale mając odpowiedni magazyn i odpowiednią moc falowników, możemy ten samochód naładować w nocy. I te 30, 40, 50 kWh do niego wrzucić. Takim autem spokojnie, jeżeli jeździmy, jak to się mówi, wokół komina, po mieście czy w okolicach, to spokojnie będziemy jeździć przez tydzień. Możemy to auto ładować wtedy w weekendy. To jest ogromna wygoda. Przyjechać do domu po pracy, wpiąć wtyczkę i się nie martwić. System albo zacznie ładować ten samochód od razu, albo zacznie go ładować wtedy, kiedy na przykład, jeżeli mamy sieć, energia będzie tania. Albo wtedy, kiedy będzie jej nadmiar. To tak działa. Także wydaje mi się, że nie ma nic lepszego niż po prostu takie wykorzystywanie energii. A naprawdę możecie Państwo wierzyć, dlatego że ja jestem posiadaczem auta elektrycznego, a nawet dwóch. I jednym z tych aut przez 4 lata, niecałe jeszcze, zrobiłem ponad 165 tysięcy kilometrów. Ten samochód w połowie już się zwrócił z samego paliwa. Ale tylko i wyłącznie zwrócił się z samego paliwa, ponieważ Ty nie płacisz za energię elektryczną. Przejechałeś 160 tysięcy kilometrów. Ile razy ładowałeś go i ile zapłaciłeś? Albo ile z tej kwoty wydałeś czysto stricte na prąd, płacąc za niego? To już mówię. Czasami jest taka sytuacja, że trzeba pojechać gdzieś dalej i w tym momencie musimy się naładować na jakiejś publicznej stacji ładowania, na szybkiej stacji DC. Ja łącznie przez okres tych niespełna 4 lat na szybkie ładowanie na ładowarkach, czy to Greenwaya, czy Ionity, czy jakichkolwiek innych, wydałem kwotę 14 800 zł na dzień dzisiejszy. Cała reszta to jest off-grid. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy przyjęli, mówię, normalnie za paliwo w tym okresie czasu i przy tym dystansie musiałbym zapłacić w okolicach prawie 60 tysięcy złotych. Czyli jak łatwo policzyć, 25% to są koszty, które poniosłem, a 75% to jest moja oszczędność. Kolejne 4 lata auto jest zwrócone. Więc naprawdę jest to warte, a te samochody naprawdę się nie psują.
Za każdym razem, kiedy otrzymujemy dodatkowe źródło w domu zasilania, za które nie musimy płacić, powoduje to, że zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na naszą rzeczywistość. To znaczy patrzymy już przez pryzmat tego, co możemy z tą energią zrobić, w jaki sposób możemy ją wykorzystać, po to, żeby ona nam nie zalegała, powiedzmy, nie marnowała się. I ludzie nagle okazuje się, że dzięki temu, że system w jakiś sposób zmusza nas do myślenia albo zmusza nas do tego, żebyśmy tak pozytywnie kombinowali w domu, to nagle okazuje się, że nasze życie może stać się dużo bardziej luksusowe. Dlaczego? Bo nagle okazuje się, że ktoś, kto wcześniej o tym nie myślał, nagle mówi, nie, no to ja buduję basen. No przecież basen nie jest aż tak strasznie drogi, a do tej pory w ogóle nie brałem go pod uwagę. No bo jak miałem brać pod uwagę basen, jeśli musiałbym tą wodę w tym basenie grzać praktycznie przez cały rok, no bo nie ma takiego okresu praktycznie w całym roku. No dobra, może byśmy znaleźli tydzień, 2 tygodnie, gdzie tą wodę bylibyśmy w stanie nagrzać do temperatury tam 20 paru stopni, ale tak poza sezonem letnim, późnym letnim, gdzie ta woda po całym sezonie letnim będzie nagrzana, tak naprawdę nie ma żadnego innego okresu, w którym moglibyśmy cieszyć się w pełni z tego basenu. I nagle okazuje się, że nie jest już problemem montowanie sauny na prąd, nie jest problemem jacuzzi, a mało z tym wszystkim. To jeszcze o czym Piotr mówił, czyli kwestia związana z wykorzystaniem energii elektrycznej, choćby nawet w celu ładowania samochodów, jednego czy dwóch, które mamy, bo nagle okazuje się, że jak będziemy mieli 2 samochody elektryczne, a z jednego w większości korzystamy, no to w tym momencie możemy je też zamieniać. Mamy dużo różnych opcji i możliwości, bo często jest tak, że w gospodarstwie domowym jest jeden samochód na długie trasy i ten drugi wokół komina. I teraz jeszcze proszę zwrócić uwagę, co by było, gdybyście mieli tą instalację założoną na trackerach. Uzysk energii przy trackerze może wynosić 100%. O tyle więcej. Dlatego, że jeżeli mamy tracker dwuosiowy, to w każdej osi te uzyski z fotowoltaiki są nawet do 30% większe. Jeżeli dodatkowo będą to panele bifacjalne, to mamy kolejnych 10 do 15% więcej uzysku ze światła odbitego od gruntu. A jeżeli dodatkowo zainwestujemy w system, który ma optymalizację mocy, tu akurat chyba najlepszym rozwiązaniem jest SolarEdge, to w tym momencie mamy rozwiązanie, które powoduje, że mamy kolejne, nawet do 25% wyższe uzyski w pochmurne dni. A takich w Polsce nie brakuje. I w tym momencie w skali roku to już zostało udowodnione, że z instalacji o mocy 10 kWp możemy wygenerować blisko 20 MWh energii. Oczywiście pod warunkiem, że mamy co z nią zrobić. Bo jeżeli mamy stricte system off-gridowy, to i tak będzie wiele okresów, zwłaszcza latem, kiedy tej energii będzie za dużo, nie będziemy w stanie jej skonsumować, w związku z czym po prostu ona nie będzie wytwarzana. Czy to jest problem? To jest żaden problem, bo wiele osób się martwi. Co z tą energią? No przecież on chce produkować, a tu nie ma gdzie jej pobrać. Czyli nie ma gdzie jej odebrać, tak? Okazuje się, że jeżeli jesteśmy w systemie off-gridowym, to falowniki wyspowe działają w taki sposób, że nieznacznie podnoszą sobie częstotliwość swojej generowanej sieci. I w tym momencie na takie podniesienie częstotliwości falownik on-gridowy, czy ten fotowoltaiczny, reaguje zmniejszeniem mocy produkcyjnej. Najpierw powiedzmy o kilkanaście procent, potem o kilkadziesiąt procent, o połowę, aż do takiego momentu, w którym produkuje tylko tyle energii, ile jest wymagane do podtrzymania samego systemu. Jeżeli w takim momencie, kiedy mamy pełny magazyn i mamy podniesioną częstotliwość powiedzmy o 2 czy o 3 Hz, nagle pojawi się zapotrzebowanie na energię. Taki strzał energetyczny, kilkanaście, kilkadziesiąt kilowatów, to ta energia natychmiast zostanie oddana czy uwolniona z akumulatorów. Po czym system wyspowy natychmiast niemal obniży częstotliwość znowu do 50 Hz, na co falownik fotowoltaiczny zareaguje wznowieniem produkcji i uzupełnieniem tego braku, który przez krótką chwilę został z tego magazynu niejako pobrany. I to jest taka symbioza tych rozwiązań. Czyli ta praca w off-gridzie nie stanowi żadnego problemu dla zarządzania energią. Jeżeli natomiast chcemy być w systemie on-gridowym czy hybrydowym, to w tym momencie oczywiście nie możemy sterować już częstotliwością, bo tą częstotliwość wyznacza nam sieć energetyczna. Natomiast oczywiście w przypadku pełnego magazynu
cały nadmiar, który nie jest autokonsumowany, tak jak w przypadku normalnej fotowoltaiki, trafia nam do sieci. I tu oczywiście, znowu, trafia do sieci, ale kiedy? No tylko wtedy, kiedy parametry sieci są wystarczające. Co przez to rozumieć? To, że poziom napięcia nie przekracza średnio w okresie 10 minut 253 V. Tak, oczywiście. Tak? Jeżeli powiedzmy, że mamy 10 kW, z trakerem będziemy mieli dwa razy więcej, albo półtora energii rocznej. Tak mamy 10 MWh, tak musimy mieć 20 MWh. Pytanie jest inwestycyjne. Ile kosztuje traker? Wiemy, ile kosztują panele. Już. I co się bardziej opłaca? I proszę mnie przekonać, że traker. Tak, pan, bo nie było. Świetne pewnie pytanie. Słychać, świetne pytanie. Nie, Tak. nie słychać, więc ja powtórzę może. Pan tu zapytał o to, co się bardziej opłaca, czy powiększenie fotowoltaiki dwukrotne, czy postawienie trackera, który umożliwi nam 2 razy więcej energii. I teraz powiem tak, postawienie trackera niekoniecznie kosztuje drugie tyle, co instalacja fotowoltaiczna, bo to zależy od tego, jaki to jest tracker. Oczywiście jak go stawiamy, czy sami, czy jakaś firma to robi, to jest jedna rzecz. Natomiast często, gęsto jest tak, że po prostu nie mamy miejsca na to, żeby postawić większą fotowoltaikę. Stawiając tracker, ten problem znika. To jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka też, że jeśli nawet będziemy stawiali tutaj instalacje naziemne, fotowoltaiczne, oczywiście możemy je usytuować w każdą stronę tutaj świata, tak jak nam tutaj żywnie fantazja pozwoli. Oczywiście to, o czym powiedziałeś, pytanie tylko, czy mamy na to miejsce, to jest raz, a dwa, kolejna kwestia to jest też taka, że w przypadku trackera mamy przez cały czas, co minutę, co 2 minuty, co 5 minut, ten tracker nam się przesuwa po to, żeby szukać optymalnego punktu na niebie, gdzie jest to słońce, czyli on cały czas podąża za tym słońcem. Dzięki temu ta cała instalacja, ona de facto generuje nam dużo więcej tej energii i mało z tym, to jest bardzo istotne. W sezonie, może nie tak bardzo tym lato, czy późna wiosna, albo wczesna jesień, tylko w tych okresach pozostałych, czyli tak naprawdę przez pozostałe pół roku, w ciągu całego roku on jest wręcz takim nieodzownym przyjacielem tego użytkownika energii, a często wręcz ratuje nam te rachunki, nie pozwala, żebyśmy za nie zapłacili w momencie, kiedy wchodzimy szczególnie w ten okres jesienny, tudzież wczesny wiosenny i jesteśmy w zimie, bo mało z tym, jeżeli słońce wstaje nam o godzinie 8, powiedzmy, tak, czego mamy świetny tutaj przykład właśnie jest w zimie, to tam bardzo często jest tak, że to słońce dociera do nas dosłownie przez chwilę, godzinę, pół godziny, 2 godziny. I w momencie, kiedy połączymy to z bardzo fajnym, mądrym, powiedzmy, rozwiązaniem magazynowania energii i mamy dość dobrze dobraną tą instalację, to możemy sobie na całą dobę uzupełnić energię, tylko korzystając w ciągu godziny, półtorej czy 2 godzin z tego słońca, czy lepszego światła. Proszę, pytanie. To są 2 silniki w trackerze, a nie jeden. Z tego względu, że jeśli mówimy o poruszaniu się w 2 osiach, jeżeli mamy 2 osie, to w tym momencie... Tak, pan zapytał, dlaczego są 2 silniki w trackerze. To jest tak, że w momencie, kiedy poruszamy się w 2 osiach, to producentowi z reguły jest najłatwiej zastosować 2 silniki po to, żeby... silniki, czy siłowniki, tak, po to, żeby przesuwać w jednej i w drugiej płaszczyźnie. W teleskopie jest jeden silnik. Tak, ale mamy 2. Jeżeli mówimy 2, mamy 2 płaszczyzny i w 2 płaszczyznach przesuwamy. Ja zachęcam, zapraszam z tego względu, że też o cenach trackera mówimy między innymi na jednym z moich ostatnich odcinków na kanale Dobry Projekt i tam między innymi też również pokazujemy nasz produkt, który robimy i może pan sobie zobaczyć, tak? Ja też również poruszam kwestię ceny. Można sobie to później już na własne warunki przeliczyć. Z tego względu, że my akurat robimy o mocy 3 kWp, ale wiadomo, że to jest możliwość jest replikowania, bo w momencie, kiedy założymy tych trackerów 2, 3, 4, no to w tym momencie już mamy możliwość, żeby instalować 10. 3 kW ile kosztuje? O, świetne pytanie i ja pozostawię w tym momencie Państwa przed takim zadaniem, żeby odszukać sobie ten film. Tym bardziej, że będzie to bardzo łatwe i proste, bo na kanale Dobry Projekt ikonka jest z trackerem, jest podpisane bodajże, o ile się nie mylę, to jest napisane cena trackera.
I ja dosłownie w kilku tam zdaniach omawiam tą całą kwestię, także myślę, że Państwo na pewno sobie poradzicie. A przy okazji też również korzystam z Twoich zasięgów po to, żeby również widzowie kanału Eko Niezależny mieli szansę i możliwość zobaczenia sobie. Tak. Jakie jeszcze mamy atuty związane z trackerem w stosunku do instalacji stałopozycyjnej? No przede wszystkim bezpieczeństwo na wypadek złej pogody. Jeżeli przyjdzie na przykład gradobicie, to tracker możemy ustawić w pozycji pionowej i tych paneli absolutnie nam ten grad nie uszkodzi. Jeśli mamy zimę i śnieżną pogodę, nasypie nam śniegu na te panele, to ustawimy go do pionu i ten śnieg w większości po prostu zjedzie. Umożliwiając tym samym nawet delikatną warstwę lodu, która będzie na tych panelach. Umożliwia nam to jednak jakby zaczęcie produkcji, przez to panel się zaczyna nagrzewać, reszta lodu spływa, fotowoltaika pracuje. Natomiast jak mamy wietrzną pogodę, ustawiamy tracker do poziomu i absolutnie nic nam nie uszkodzi tej instalacji, nie wyrwie jej, bo wiatr się ślizga po powierzchni tego trackera, tych paneli, tego stołu, tak? Więc to jest jeden z atutów. Jest jeszcze jeden bardzo ważny. Czasami, jeżeli mamy tracker i mamy teraz instalację on-gridową, czy wpiętą do sieci w jakikolwiek sposób i z jakiegoś powodu no mamy taką, a nie inną pogodę, że świeci piękne słońce, temperatura na zewnątrz jest 20 czy 25 stopni, mamy krystaliczne powietrze, praktycznie spełnione warunki STC, czyli te idealne, laboratoryjne można powiedzieć. I może się okazać, że ta instalacja produkuje na tyle dużo energii, że nasze przyłącze jest zbyt małe, żeby tą energię przyjąć. Zaczynamy wybijać zabezpieczenia. Mimo że jesteśmy zgodni z mocą, bo zgłaszamy moc taką, jaka jest, kilowatopiki, a nie to, że on może więcej produkować. To możemy ten tracker delikatnie odstawić, odchylić od tej pozycji, od tego MPPT, tak? Od tego najlepszego punktu. I tym samym troszkę mniej energii wygenerujemy. Więc już problem znika. Oczywiście to wszystko robi automatyka, która jest odpowiednio przystosowana i system jest zaprogramowany. Ale to są tylko niektóre z tych właśnie elementów, które działają na plus dla trackera w stosunku do instalacji właśnie stałopozycyjnej. Na jednym z odcinków Piotr u siebie bardzo ładnie pokazał widzom, jak pracuje instalacja w zimie, która jest usytuowana dosłownie wprost do słońca, które jest za chmurami, a jak pracuje w momencie, kiedy jest usytuowana poziomo, centralnie do góry, po to, żeby zbierać światło rozproszone. I myślę, że tutaj warto by było, żebyś w kilku słowach opisał tą całą sytuację, bo jest to coś, co zrobiłeś. Bardzo często my przy tym stole tutaj rozmawiając, tudzież do widzów mówiąc przed kamerą, stając, pokazujemy i omawiamy sytuację z punktu widzenia praktycznego, czyli te, które nas de facto dotknęły, dzięki czemu jesteśmy dużo bardziej wiarygodni. Ja tak przynajmniej uważam, bo osobiście nie wiem, czy wy tak samo macie jak ja, że lubimy słuchać praktyków, osoby, które dany temat dotknęły. Wracamy do tematu światła rozproszonego. To właśnie działa w ten sposób, że wiele osób mówi, jak się tłumaczy to każdy mówi, to jest niemożliwe, to tak nie będzie działało, raczej tak się nie uda, albo nawet w komentarzach piszą widzowie naszych kanałów, zaprezentuj to, pokaż, udowodnij, że tak jest. I właśnie z tego względu ja postanowiłem swego czasu nagrać taki materiał i pokazałem, jak wygląda produkcja przy panelach, no może nie pionowo ustawionych, ale tam lekko odchylonych od pionu, w pochmurny dzień, ile było z danego trackera tak naprawdę z 15 kWp, bo tyle akurat tym sterowałem i pokazywałem, co się dzieje z produkcją na żywo w momencie, kiedy ten tracker jest przestawiany ręcznie. Znaczy, no oczywiście siłownik go przestawiał, natomiast jak rosła produkcja poprzez zbieranie światła rozproszonego. Jak się okazało, nie idealne ustawienie na płasko, tylko mniej więcej pod kątem 10 stopni jest tym praktycznie idealnym do zbierania światła rozproszonego. I to się przekłada na późną jesień, zimę i wczesną wiosnę. To jest ten okres, kiedy to ustawienie płaskie jest idealne. Również w lecie czasami, no zobaczmy, wczoraj lało, zachmurzone całkowicie. Panele, które były ustawione pod kątem, czy które były na dachach, to tam produkcja, jeżeli była, to była mikroskopijna. Ja u siebie mam zrobione tak, że uniwersalnie mam dwa rzędy paneli, jeden mam ustawiony praktycznie cały czas na 45 stopni, a drugi mam na płasko.
właśnie z tego względu, że zbierałem to światło rozproszone. Mimo tego pochmurnego, całkiem pochmurnego dnia udało się wygenerować kilkanaście kilowatogodzin. Oczywiście SolarEdge, optymalizacja i tak dalej, to są te elementy. Dlatego warto. Czyli wniosek z tego płynie taki, że ten tracker i możliwość sterowania tymi panelami ma o tyle bardzo duży plus i o tyle jest istotne, że pomaga nam w najtrudniejszym okresie, bo możemy być cwaniakami, jak jest lato, tak? Jak mamy wiosnę, jesień i jak tego słońca jest w bród. Natomiast w momencie, kiedy brakuje, to w tym momencie zaczyna się liczenie każdych 10 watów, 100 watów, tak? Każdego kilowata, ponieważ to pozwala nam korzystać nadal będąc na własnym prądzie, czyli nadal pozwala nam nie wpinać się do sieci, a mało z tym w przypadku osób takich jak my, czyli osób, które korzystają w 100% z własnych rozwiązań i nie są podpięte pod sieć elektroenergetyczną, to w naszym przypadku to jest kwestia komfortu lub też dyskomfortu życia i funkcjonowania w off-gridzie. Dokładnie tak. Największym komfortem jest to, kiedy możemy w dowolnym momencie wpiąć w domu, do domowego gniazdka, dowolnie wybrane urządzenie. I nie musimy się martwić, że braknie energii, że wyrzuci nam zabezpieczenia, że przekroczymy moc, czy też, że przyjdzie jakiś gigantyczny rachunek tylko dlatego, że ktoś miał ochotę posiedzieć w saunie, popływać w basenie, ugotować obiad, posprzątać i tak dalej. Nie musimy się zastanawiać, że właśnie mamy godzinę 13, kiedy to przez 2 godziny mamy tańszą energię. Czy tańszą dystrybucję, bo dzisiaj energia jest w tej samej cenie, tylko dystrybucja jest tańsza. Tak naprawdę. Po prostu korzystamy sobie w dowolnym okresie i się nie martwimy. To jest, można powiedzieć, taryfa gwarantowana własna. Tak bym to nazwał. Taryfa W. Po prostu mamy tyle energii, ile chcemy i wykorzystujemy ją tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Piotr, chciałbym Ci bardzo podziękować za nasze kolejne spotkanie, za naszą kolejną wizytę na targach. Dziękuję Ci, że mieliśmy tutaj czas i okazję spotkać się oczywiście z Państwem i z widzami naszymi. Myślę, że pewnie wielu z Was gdzieś tam subskrybuje, ogląda i podąża za naszymi tutaj poczynaniami. Trzymacie za nas kciuki, komentujecie, udostępniacie, subskrybujecie, za co Wam bardzo dziękujemy. Oczywiście dziękujemy również organizatorom za to, że nas zaprosili, że nas zapraszają i że cały czas jest im nas mało, także to też bardzo miło. Kolejna kwestia to myślę tutaj, że pewnie przez cały czas, stety i niestety, bo ja za każdym razem, kiedy widzę, że rosną ceny energii, upatruję w tym dużą szansę dla nas, dla rozwoju off-gridu. I pamiętasz, kilka lat temu, jak rozmawialiśmy, powiedziałem Ci, słuchaj, spokojnie, jak włączymy wiadomości, nieważne co nie powiedzą i nieważne o ile nie wzrośnie cena, jedno jest pewne, będzie nas oglądało coraz więcej osób i coraz więcej osób będzie nam trzymało za nas kciuki i nieważne czy rząd się zmieni, czy się nie zmieni, nie ma to dla nas najmniejszego znaczenia, bo i tak oni robią nam najlepszą reklamę. Dokładnie tak. Poprzez to, że ceny energii rosną, to my mamy więcej pracy, więcej instalacji i dzięki temu więcej osób udaje nam się przekonać, że off-grid i bycie niezależnym ma największy sens, jaki jest tylko możliwy. Bardzo istotną kwestią też jest również to, że mieliśmy okazję zrobić pierwsze targi off-grid o tematyce off-grid, czyli budownictwo, OZE, odnawialne źródła energii i te targi odbyły się pod Toruniem w lesie i to były targi, gdzie nie byliśmy podłączeni do sieci elektroenergetycznej. W ogóle to jest nieprawdopodobne, jak sobie pomyślisz. Dokładnie, to było, ale to były z tego materiały na platformie YouTube właśnie. Pokazywaliśmy to. Całe targi, 3-dniowa impreza w oparciu o fotowoltaikę, magazyn energii. Wszystko funkcjonowało. Nawet ładowaliśmy auta elektryczne, bo wiele osób przyjechało elektrykami. Mało z tym jeszcze, gwarantuję Państwu, że nie byliśmy tam tylko sami, we dwójkę. Tak, tak, dokładnie. Była cała masa osób, kilkadziesiąt osób przyjechało, więc jak na pierwszą edycję naprawdę było nieźle. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy okazję gościć tylu wystawców i tylu odwiedzających, to aż nawet chciałbym tutaj nam wspólnie pogratulować, że udało nam się to zrobić. Z tego względu, że wiele osób zastanowiło się, jak oni w tym lesie
będą w stanie zorganizować imprezę, która nie będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej. Myślę, że chyba to będzie, że to jest najlepsza reklama i mało z tym, korzystając z okazji, również zapraszamy Państwa, może wybierzecie się i przyjedziecie. Ja myślę, że pewnie wielokrotnie tutaj ten temat będzie w domu poruszany. Jedno jest pewne, warto, zapraszam, wsiądźcie w samochody, przyjedźcie do nas pod Toruń, do lasu i zobaczycie sobie, jak to wszystko działa i funkcjonuje daleko od sieci. I to nie Tak tylko jest. tej elektroenergetycznej, ale również od sieci wodnej i kanalizacyjnej. W związku z tym można i z jednej strony nie płacić za prąd, tak samo jak można nie płacić za wodę. Także jako dobry projekt promujemy i propagujemy rozwiązania, które pozwalają Państwu nie płacić za podstawowe media, które są u Państwa pozakładane i tak naprawdę de facto generują u Państwa taki ukryty podatek, tak? Gdzie, za który po prostu trzeba systematycznie co miesiąc, co 2 miesiące płacić. Termin targów to jest 13-14 czerwiec 2025, druga edycja. Druga edycja będzie się nazywała, będzie pod takim hasłem, bo oczywiście pierwsza była Otwieramy drzwi do lasu i tego nadal się trzymamy, bo wielokrotnie to temat off-gridu to jest właśnie takie otwieranie drzwi do lasu. Tak. To jest, Jest wyważanie. Tak, jest jasny, prosty i oczywisty, aczkolwiek trzeba o nim mówić i trzeba o nim sygnalizować przez cały czas, gdzieś tam promując i propagując. Natomiast my zapraszamy Państwa do off-gridowej stolicy Polski, która znajduje się pod Toruniem. Do dobrego projektu. Dokładnie. I oczywiście pamiętajcie Państwo, inwestycja w magazyn energii, inwestycja w off-grid, w fotowoltaikę zwróci się po kilku latach. Płacenie rachunków za energię elektryczną do zakładu energetycznego nie zwróci się nigdy. To jest dożywotni kredyt ze stale rosnącą ratą. I to się nie zmieni. Tym oto miłym akcentem, który przekonał wszystkich do tego, żeby postawić na off-grid, chciałbym podziękować Państwu za obecność. Dziękujemy, oddajemy, bo tutaj już powoli Tak, tu już czas machają dobiega ręką, końca, dokładnie. żebyśmy kończyli, także... Także dziękuję bardzo za obecność, za wysłuchanie i oczywiście zapraszamy tu na nasze stoisko. Tu mamy pokazówkę, jeżeli chodzi o Victrona, o system off-gridowy. Także zapraszamy, pokażemy jak to działa, jak się przełącza, jak mamy stabilne napięcie i co możemy osiągnąć. Dziękujemy. Dziękujemy.